Witajcie. Odwiedzamy dziś gród, który jest starszy o prawie 1,5 wieku od Biskupina. I choć Słowianie osiedlili się tu dopiero około 780 roku, to już znacznie wcześniej mieściło się tu warowne grodzisko. Karpacka Troja, bo o niej tu mowa, to skansen archeologiczny położony w Trzcinicy niedaleko Jasła w województwie podkarpackim. Powstał on na jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, o wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawdźcie z nami, dlaczego warto odwiedzić Karpacką Troję. Cieszymy się, że odwiedzacie z nami Karpacką Troję. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami, kliknijcie przycisk subskrybuj. Wasze opinie są dla nas ważne, więc jeśli macie jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące filmu, nie wahajcie się zostawić komentarza poniżej. Bądźcie częścią naszej przygody. Grodzisko w Trzcinicy, zwane przez miejscowych Wały Królewskie, to miejsce o wielowiekowej historii, które zasłynęło dzięki dobrze zachowanym obwarowaniom. Położone na wzgórzu o stromych zboczach, wznosi się niemal 30 metrów ponad otaczającą go dolinę rzeki Ropy. Jest to stanowisko, które przyciąga zarówno miłośników historii, jak i turystów szukających niezwykłych miejsc do odkrycia. Jego naturalna niedostępność sprawia, że przez wieki było chronione przed zniszczeniem, co pozwoliło na zachowanie jego wyjątkowego charakteru. Grodzisko w Trzcinicy jest jednym z najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce. Przez wieki było świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, a dzisiaj jest cennym źródłem wiedzy o przeszłości tych terenów. W Trzcinicy odkryto najstarsze osady obronne, jakie dotąd znaleziono w Polsce. Stwierdzono tu również pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny ziem polskich. To odkrycie otworzyło nowy rozdział w badaniach nad historią i pozwoliło na lepsze zrozumienie procesów, jakie miały miejsce na tych terenach w przeszłości. Grodzisko w Trzcinicy jest także jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich. W latach 780–1031 na terenie grodziska znajdował się ośrodek lokalnej władzy, a potężny wieloczłonowy gród zajmował ponad 3 hektary powierzchni, otoczonej wałami o łącznej długości 1250 metrów. Umocnienia grodu w Trzcinicy były imponującymi konstrukcjami inżynieryjnymi, które do dziś robią wrażenie swoją skalą i precyzją wykonania. Odkrycia archeologiczne w Trzcinicy zrewolucjonizowały nasze postrzeganie osadnictwa na terenie Polski sprzed 4000 lat. Dowiodły one, że cywilizacja, która tu istniała, była znacznie bardziej zaawansowana niż wcześniej przypuszczano.
W Trzcinicy natrafiono na jedną z pierwszych ufortyfikowanych osad w Polsce, datowaną na początek epoki brązu. Badania archeologiczne pozwoliły ponadto na wyodrębnienie kilku grup kulturowych, które zamieszkiwały ten obszar. Na terenie skansenu zachowały się pozostałości najstarszej osady obronnej w Polsce, datowanej na wczesną epokę brązu, mniej więcej na ten sam okres co starożytna Troja. Stąd zresztą usnuto dzisiejszą nazwę Karpacka Troja. Potwierdzono tu również pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na terenach dzisiejszej Polski. W latach 2100–1650 przed naszą erą teren Trzcinicy zamieszkiwała ludność kultury mierzanowickiej, która pozostawała pod silnym wpływem kultury z Niziny Węgierskiej i Zakarpacia. Następnie w latach 1650–1350 przed naszą erą teren ten zamieszkiwała ludność kultury Otomani Fuzeszabony, charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem rozwoju cywilizacyjnego. Ta grupa kulturowa wykształciła się na terenie Rumunii we wczesnej epoce brązu. Osady tej kultury były zorganizowane wokół centralnie położonego grodu z regularną zabudową usytuowaną wzdłuż wcześniej wytyczonych, równolegle przebiegających ulic. Główny gród często pełnił funkcje obronne, był oddzielony od pozostałych fosą, a na jego szczycie znajdowały się domostwa arystokracji plemiennej. Ludność tej kultury prezentowała bardzo wysoki poziom w dziedzinie obróbki metali, co potwierdzają liczne znaleziska form odlewniczych oraz wyrobów złotych i srebrnych. Zajmowali się nawet handlem bałtyckim bursztynem, który transportowali do Troi i Myken. Osadę zniszczył prawdopodobnie wielki pożar w 1350 roku przed naszą erą. Nie wiemy jednak, co stało się po nim z ludnością Otomani Fuzeszabony. Wiele aspektów ich historii nadal jest przedmiotem badań archeologicznych i historycznych. Odkrycia w Trzcinicy dostarczyły nam cennych informacji na temat dawnych cywilizacji, które zamieszkiwały teren dzisiejszej Polski. Te odkrycia są dowodem na to, że nasza historia jest znacznie bardziej złożona i fascynująca, niż moglibyśmy przypuszczać. Przez wiele stuleci Grodzisko pozostawało opuszczone. Jego historia ponownie zaczyna się pod koniec wczesnego średniowiecza, kiedy to powstało tu jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk wczesnosłowiańskich. Pozostałości po dawnej osadzie, zwłaszcza imponujące wały obronne, posłużyły do budowy nowego grodu. W ten sposób powstał jeden z największych grodów słowiańskich na ziemiach polskich. Od około 780 do 1031 roku miejsce to było centrum lokalnej władzy. Znajdował się tu potężny, wieloczłonowy gród, który zajmował ponad 3 hektary powierzchni. Był otoczony wałami o łącznej długości 1250 metrów, które w niektórych miejscach osiągały 10 metrów wysokości. Dlatego to miejsce zostało nazwane Wałami Królewskimi. W X wieku gród został po raz pierwszy zniszczony. Ta faza grodu jest obecnie uważana za jedno z najstarszych słowiańskich założeń obronnych w Polsce. Analizy dendrochronologiczne pokazują, że wały zostały wzniesione w latach 70. VIII wieku. Po pożarze, który wybuchł w X wieku, powstały nowe wały, które przetrwały do początku XI stulecia. Przy ich budowie zastosowano inną, nowocześniejszą technikę. Koniec młodszej fazy grodu był równie gwałtowny. Datę tę wyznacza ukrycie skarbu składającego się ze srebrnych przedmiotów skandynawskich na terenie głównego członu Grodziska.
Wydarzenie te przypada na kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w pierwszej połowie XI wieku. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że upadek grodów w Trzcinicy jest związany z wydarzeniami z lat 1029–1031, kiedy to Ruś Kijowska odzyskała tzw. Grody Czerwińskie wraz z Przemyślem, zdobyte wcześniej przez Bolesława Chrobrego. Podczas intensywnych badań przeprowadzonych w Trzcinicy na przełomie XX i XXI wieku odkryto blisko 200 000 artefaktów archeologicznych. Te odkrycia obejmowały różnorodne przedmioty od drobnych narzędzi po duże struktury, które razem tworzą bogatą tapetę historii tego miejsca. Badania te nie były ograniczone tylko do powierzchni ziemi. Archeolodzy dokonali również analizy konstrukcji obronnych, które były kiedyś kluczowymi elementami osady. Te starożytne struktury, choć znacznie zniszczone przez upływ czasu, nadal dostarczają cennych informacji na temat sposobów, w jakie nasi przodkowie chronili swoje społeczności. Wśród znalezisk były liczne naczynia gliniane i inne wyroby ceramiczne. Te przedmioty, choć proste w swojej formie, są nieocenionym źródłem informacji na temat codziennego życia w przeszłości. Pokazują, jakie materiały były dostępne, jakie techniki były stosowane do ich obróbki i jakie wzory były popularne. Odkryto także wiele artefaktów wykonanych z kości, rogu, kamienia i krzemienia. Te materiały, choć trudne do obróbki, były powszechnie używane w starożytności, a ich obecność wśród znalezisk świadczy o umiejętnościach i kreatywności naszych przodków. Szczególnie cenne były unikalne zabytki z brązu i żelaza, przedmioty kultu, narzędzia, broń i ozdoby. Te odkrycia dostarczyły dowodów na dalekosiężne kontakty oraz wiele informacji na temat chronologii badanych osad, gospodarki i środowiska naturalnego. Na podstawie tych ważnych odkryć archeologicznych w 1998 roku na terenie Grodziska i u jego podnóża w Trzcinicy przystąpiono do tworzenia skansenu archeologicznego. To miejsce stało się od razu ważnym centrum edukacyjnym, gdzie zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą nauczyć się więcej na temat historii tamtych czasów. Badania na Grodzisku były kontynuowane również w późniejszych latach. Dzięki temu, mimo upływu czasu, historia tego miejsca nadal jest odkrywana i dokumentowana, co pozwala nam lepiej zrozumieć naszą wspólną przeszłość. Ta fascynująca historia jest dowodem na bogactwo i różnorodność naszej przeszłości. Karpacka Troja, zlokalizowana w malowniczej Trzcinicy, to unikalne miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jest to skansen, który łączy w sobie zarówno elementy tradycyjne, jak i nowoczesne podejście do muzealnictwa. Założony przez Jana Garncarskiego, dyrektora Muzeum Podkarpackiego, skansen ma na celu ochronę i udostępnienie turystom zabytkowego Grodziska. Kompleks Karpacka Troja składa się z wielu atrakcji. Znajduje się tu zabytkowe grodzisko, nowoczesny pawilon wystawowy, park archeologiczny, sektor hodowlany, poletka eksperymentalne oraz platforma widokowa. Każdy z tych elementów przyczynia się do tworzenia niezapomnianego doświadczenia dla odwiedzających.
Wśród wielu odkryć, które najbardziej zaskoczyły naukowców, jednym z najbardziej nieoczekiwanych było znalezienie pozostałości obiektu mieszkalnego związanego z działalnością odlewniczą. W nim znalazła się amfora, która mogła służyć jako naczynie do przechowywania żywności lub napojów. Oprócz tego odkryto przepalone ziarna różnych zbóż. Była tam pszenica płaskorurka, proso i żołędzie, które mogły być podstawą diety mieszkańców. Bogate wyposażenie tego domostwa sugeruje, że jego mieszkaniec, rzemieślnik zajmujący się wytopem brązu, miał wysoką pozycję w społecznej hierarchii. Można przypuszczać, że jego umiejętności były cenione i szanowane, co pozwoliło mu na zgromadzenie tak bogatego dobytku. Jednak najbardziej niezwykłym znaleziskiem okazał się wczesnośredniowieczny skarb srebrny. Składał się on z monet, które pochodziły z różnych okresów i miejsc, co świadczy o szerokich kontaktach handlowych. Były tam też różne ozdoby, które mogły być noszone jako biżuteria lub służyć jako symbol statusu społecznego. Kawałki srebra mogły być używane jako forma prymitywnej waluty. Najbardziej unikalnym elementem skarbu było jednak okucie pochwy miecza. Jego precyzyjne wykonanie i bogate zdobienia wskazują na wysokie umiejętności rzemieślnicze. Skarb ten, pozostawiony prawdopodobnie przez Słowian, stanowi cenny zasób dla badaczy historii i kultury tego regionu. Zwiedzanie karpackiej Troi najlepiej zacząć od pawilonu, gdzie czeka na Was fascynująca ekspozycja. To prawdziwa podróż w czasie, która pozwoli Wam zrozumieć i docenić historię i kulturę przodków. Na ekspozycji znajdziecie różne artefakty, które zostały starannie wybrane i zaaranżowane, aby oddać ducha tamtych czasów. W pawilonie czeka na Was również wielokrotnie nagradzany film o karpackiej Troi. Ten film to prawdziwe widowisko, które przeniesie Was w czasie i pozwoli poczuć atmosferę tamtych dni. Film jest pełen emocji i niespodzianek, które na pewno Was zaskoczą. Kolejnym niezwykle interesującym miejscem jest park archeologiczny, gdzie historia ożywa. Możecie tu zwiedzić rekonstrukcję osady kultury Otomanów ze Szabony sprzed 3500 lat oraz wioskę słowiańską z IX wieku. Te rekonstrukcje są wynikiem wieloletnich badań i prac archeologicznych, które pozwoliły na odtworzenie tych miejsc z niezwykłą precyzją. Na terenie parku znajduje się również sektor hodowlany, gdzie możecie zobaczyć zwierzęta hodowane w trzcinicy wiele wieków temu. To unikalna okazja, aby zobaczyć, jak wyglądały zwierzęta hodowane przez naszych przodków. Znajdziecie tu starą szkocką rasę bydła z długimi rogami i rudą sierścią, kozy, bydło węgierskie, kury oraz koniki polskie. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Czeka na Was grodzisko, które wznosiło się prawie 30 metrów ponad otaczające je dolinę. Na grodzisku zrekonstruowano ponad 200 metrów wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu, jedną z epoki brązu, drugą z wczesnego średniowiecza oraz 6 chat. Wszystkie rekonstrukcje wykonano na podstawie wyników badań naukowych i dostępnej wiedzy. Zwiedzanie skansenu zamyka platforma widokowa z 2014 roku, skąd przy dobrej pogodzie można zobaczyć nawet Tatry. To miejsce oferuje niesamowity widok, który na pewno zapadnie Wam w pamięci. To jest prawdziwy punkt kulminacyjny wizyty, który niemal z lotu ptaka pozwala spojrzeć na skansen i podsumować wszystko, co zobaczyliście i doświadczyliście podczas zwiedzania. Odkryjcie karpacką Troję. Niezwykłe miejsce, które przyciąga zarówno miłośników historii, jak i turystów szukających unikalnych doświadczeń. To miejsce, które z pewnością zainspiruje Was,
i pozwoli spojrzeć na historię z innej perspektywy. Jego bogata historia, fascynujące odkrycia archeologiczne i imponujące umocnienia sprawiają, że jest to miejsce, które zasługuje na uwagę każdego, kto interesuje się historią. Karpacka Troja łączy w sobie bogactwo historii z nowoczesnym podejściem do edukacji i rozrywki. To idealne miejsce dla miłośników historii, rodziny szukającej ciekawego miejsca na wycieczkę, a także dla każdego, kto chce spędzić czas w otoczeniu natury i kultury. Odwiedzajcie Karpacką Troję i odkrywajcie jej urok na własne oczy. Przygotujcie się na niesamowite doświadczenia, które na długo pozostaną w pamięci.